Hej kochani, witajcie na kanale Red My Lips Art. Dzisiaj chciałabym na kanale poruszyć temat użytkowego makijażu glamour i przy okazji obalić kilka takich bardzo klasycznych mitów dotyczących makijażu ogólnie, jak i właśnie makijażu glamour. Będę używała również kilka bardzo fajnych akcesoriów ze strony Cosibella, więc zapraszam Was serdecznie do oglądania. Zaczynamy zatem od przygotowania naszej skóry. Ja będę używała rozświetlającego podkładu z Claresy. Jest to podkład Doll Up i ja używam odcienia 03 Light Medium. Mam tu też bardzo fajną gąbeczkę z Ibry. Widziałam, że dużo makijażystek, influencerek ją poleca, więc byłam jej bardzo ciekawa i okazuje się, że faktycznie jest bardzo dobra, a ma fajną cenę, bo kosztuje 19 zł na Cosibelli, więc podlinkuję Wam ją na dole. I nakładam sobie podkład właśnie tą gąbeczką. I tutaj kłania nam się pierwszy mit dotyczący makijażu glamour, jakoby musiał być on mocno kryjący. I słuchajcie, jeżeli zrobimy bardzo mocny makijaż oka, którym właśnie makijaż glamour się charakteryzuje, wyrazistą brew, rzęsy, usta i jeszcze do tego mocny podkład, mocne konturowanie, to wyjdzie nam troszeczkę karykatura. To nie jest użytkowy makijaż, więc ja zdecydowanie jestem za tym, żeby iść troszeczkę bardziej w kierunku lżejszej skóry. I oczywiście, jeżeli to ma być makijaż glamour, musi być ładnie wyrównany koloryt skóry. I tutaj jakby nie rezygnujemy z tego. Ja dzisiaj skorzystałam z podkładu o takim średnim kryciu, z lekkim rozświetlającym efektem, właśnie żeby ta skóra wyglądała tak, wiecie, tak dobrze i naturalnie. Następnie korektor. I tak jak w przypadku podkładu, tutaj warto go zastosować, ale nie musimy wcale z nim przesadzać. Czas na utrwalenie makijażu to również jest bardzo istotny krok, jak będę używała pudru transparentnego od Dr. Ireny Eris, ale właśnie użyję sobie tej gąbeczki do tego, aby sobie ten makijaż zasetować. Tutaj sobie troszeczkę wysypałam na moją blaszkę standardowo i wklepuję sobie w puszek i jak już jest, tak wiecie, porządnie tutaj wpracowany ten puder, to setuję sobie skórę. Taki zabieg ładnie utrwala nam makijaż, ale sprawia, że ten puder wygląda bardzo naturalnie na skórze. Zobaczcie, wszystko jest ładnie wyrównane, zasetowane, ale bez efektu pudrowości i ciężkości na skórze. Kolejnym bardzo ważnym etapem makijażu glamour jest nadawanie naszej twarzy jakichś kształtów, czyli na przykład dodawanie konturu, bronzera, różu czy rozświetlacza. I zazwyczaj w takim klasycznym makijażu glamour mamy konturowanie na mokro i na sucho. My w użytkowej wersji zrobimy sobie tylko na sucho, żeby właśnie ten efekt nie był zbyt przytłaczający. Ja użyję sobie jak zwykle ubrudzonej paletki do sculptingu od Dr. Ireny Eris. To jest paletka do twarzy, tu ma kontur, bronzer, róż i rozświetlacz, więc będę miała wszystko pod ręką. Używam sobie pędzelka. Ja zaczynam sobie od chłodnego odcienia do konturowania. Jeśli konturujemy, to warto zająć się tym na początku, bo to ma nadać naszej skórze takiej trójwymiarowości. Dodajemy sobie po prostu cień na naszej twarzy. Więc ja sobie delikatnie zacznę od czoła, tutaj od linii włosów. Przechodzę delikatnie na policzek. I bardzo delikatnie nosek. Nie żeby go wyszczuplić, tylko żeby właśnie nadać taki efekt 3D na skórze. Zobaczcie, że twarz od razu zyskała no właśnie takiej trójwymiarowości, to jest dobre określenie. Przechodzę teraz do bronzera, czyli tego cieplejszego odcienia. Delikatnie czyszczę sobie pędzelek w ręczniczek bądź chusteczkę. Tu mam ręczniczek akurat wyłożony. I nakładam go troszkę i odklepuję sobie na dłoni, tak żeby po prostu nie mieć nadmiaru na pędzelku. Bronzer ma imitować opaleniznę, dlatego nakładamy go troszeczkę bardziej obszernie. Bronzerem nigdy nie konturujemy, to jest bardzo ważna zasada. Cień jest zawsze chłodnym kolorem, tak? Jeżeli widzimy cień, on jest zawsze czarny, on jest szary, dlatego używamy odcieni chłodnych do konturowania, bo mają imitować właśnie jakieś tam zapadnięcie i tak dalej na naszej twarzy. Natomiast bronzer ma skórę tylko ocieplać. Ponownie czyszczę pędzelek, nie musimy używać do każdego produktu innego narzędzia i sięgam po róż. Nakładam go sobie tutaj mniej więcej na jabłuszka moich policzków, ale nie uśmiecham się w trakcie nakładania tego różu, ponieważ jak zacznę się uśmiechać,
to mój policzek się podniesie, a potem jak przestanę się uśmiechać, to policzek z powrotem opadnie i róż będzie nałożony za nisko. Od razu twarz zyskuje życia. W związku z tym, że jest to makijaż glamour, bardzo chętnie użyję również rozświetlacza. Nakładam na szczyt kości jarzmowej. Ja lubię nakładać również tutaj rozświetlacz, ponieważ fajnie przyciąga uwagę do oczu. Łuk kupidyna jak najbardziej. Kolejnym bardzo istotnym elementem jest makijaż brwi. Ja zacznę sobie od nałożenia żelu na brwi, a potem wypełnię ewentualne braki po prostu jakimś cieniem do brwi. Ja używam sobie dzisiaj żelu Lamination Brow Gel z Hean, ale w następnym odcinku, który pojawi się na kanale, będę miała dla Was bardzo fajną alternatywę dla tego kosmetyku, jeżeli za tym nie przepadacie. Brwi wyczesane i teraz użyję sobie po prostu cieni do brwi z Hean, moich ulubionych, jak widać, i cieniutkiego, precyzyjnego pędzelka. I tutaj mam dla Was bardzo fajny pędzel do polecenia, jest to Hakuro H85. Tutaj specjalnie zostawiłam opakowanie, żebyście zobaczyli, jak jest fajnie zapakowany, ponieważ zwykle jak przychodzą do nas pędzelki, to one są po prostu zapakowane w taką folię plastikową, a tutaj jest praktycznie całe opakowanie kartonowe, co mi się bardzo spodobało i specjalnie sobie z powrotem włożyłam ten pędzelek, żebyście zobaczyli, jak jest zapakowany. Dla mnie na plus, a pędzelek prezentuje się w ten sposób. Zobaczcie, że jest bardzo wąziutki i te włosie tutaj jest troszeczkę krótsze niż standardowe pędzelki skośne. Zwróćcie uwagę na przykład na ten pędzelek, że ma troszkę dłuższe włosie, czy na przykład na ten, dzięki czemu ten pędzelek jest troszeczkę bardziej jakby zbity, mniej się ugina pod ciężarem nacisku naszych rąk, więc będzie się fajnie nadawało właśnie do różnych takich cięższych formuł eyelinerów, wiecie, na przykład w żelu i tak dalej. Nabieram sobie troszeczkę cienia i lecimy sobie z włoskami. Ja je wyrysowuję tylko w miejscach, gdzie widzę, że faktycznie tych włosków brakuje. Pędzelek również podlinkuję Wam na dole. Brwi skończone, więc przechodzimy do crème de la crème dzisiejszego odcinka, mianowicie do makijażu oczu. I nie mogłam się doczekać po prostu, aż dojdziemy do tego etapu, ponieważ mam dla Was bardzo ważną informację. Nakładam bazę i obalam bardzo wielki mit dotyczący makijażu oka. Wiecie, jak to jest? Jak zaczynamy się wgłębiać bardziej w makijaż, staramy się uczyć, co zmienić, jak poprawić, żeby wyglądało lepiej. Zaczynamy czytać o tych wszystkich kształtach twarzy, o tych wszystkich kształtach oka, o tym, jak poszczególne kształty malować i jakie one są bardzo problematyczne i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mam dla Was bardzo ważną informację, która, mam nadzieję, odmieni Wasz makijaż i Wasze podejście do makijażu Waszego kształtu oka. Mianowicie każde oko maluje się tak samo. Dobrze słyszycie. Każde maluje się tak samo. Oczywiście każdy z nas ma inny kształt oka i oczywiście musimy nauczyć się, jak je malować, ale zasada malowania jest dla wszystkich oczu taka sama. Może przejdźmy do malowania. Będę używała takiej nowości od marki Hean. Jest to paletka Sensual Woman. Więc zaczynajmy. Chodzi o to, że każde oko ma pewne cechy, które wszystkie te oczy łączą. Każdy z nas ma powieki, każdy z nas ma powiekę ruchomą, załamanie powieki i powiekę nieruchomą, dolną powiekę, wewnętrzny kącik, zewnętrzny kącik i tak dalej. Tak, tutaj to jest takie elementy niezmienne, które występują u każdego. I w każdym z tych kształtów oka nakładamy cienie w tej samej, powiedzmy, lokalizacji. Nakładamy cień na powiekę ruchomą, na załamanie powieki i rozcieramy powyżej załamania powieki na powiekę nieruchomą. Ta zasada sprawia, że nasz makijaż jest taki pełny, kompletny, daje efekt delikatnego powiększenia naszych oczu i sprawia, że proporcje makijażu po prostu prezentują się dobrze. I słuchajcie, nawet na najpiękniejszym oku, dużym, migdałkowatym, z uniesionymi kącikami zewnętrznymi. Nawet na takim oku, jeżeli nałożymy cień tylko na powiekę ruchomą, czyli tą część, która nam mruga, powiedzmy tak, to makijaż będzie wyglądał źle. Makijaż będzie wyglądał niepoprawnie, jak zamkniemy oko, to będziemy mieli wrażenie, że coś jest nie tak z tym okiem, jeżeli je otworzymy, to też będzie wrażenie, że coś jest nie tak, że to oko jest pomniejszone, jakieś takie dziwne. Więc nawet najpiękniejsze oko, najpiękniejszy kształt można w ten sposób po prostu popsuć.
Blisko osadzone, szeroko rozstawione, małe, duże, wszelakie. Wszystkie kształty oczu malujemy na tej samej zasadzie. Cała powieka ruchoma musi być pokryta cieniem, musi być podkreślone załamanie powieki i rozcieramy wszystko powyżej załamania. Dzięki temu przy moich opadających powiekach cień jest wciąż widoczny, widzicie, w tym miejscu. I dzięki temu ta powieka się nam troszeczkę unosi. Jeżeli mamy oczy głęboko osadzone i mamy wrażenie, że właśnie jak nałożymy cień, to one wydają się jeszcze głębiej osadzone, to również rozetrzyjmy cień powyżej załamania powieki. Dzięki temu to wszystko nam się zbalansuje, wyrówna i będą bardzo ładne proporcje w makijażu. Używałam teraz cienia Russet i przechodzę do ciemniejszego Murky. Przyciemniam sobie zewnętrzny kącik, też delikatnie wchodzę w załamanie powieki i delikatnie rozcieram wyżej. Ja tutaj cały czas używam tego ciemniejszego cienia, aplikuję go sobie i tu już trzymam w ręku drugi pędzelek, którym sobie całość delikatnie rozetrę. Tutaj w zewnętrznej części, te zewnętrzne krawędzie rozcieram powyżej załamania powieki. Przełamię kolorystykę delikatnie cieniem Cute. On wpada delikatnie w jakiś taki róż, brzoskwinkę i nałożę tutaj go w to miejsce, czyli przedłużę podkreślanie załamania powieki, można powiedzieć. Sięgam teraz po nieco mniejszy pędzelek i też tym odcieniem Cute przyciemniam dolną powiekę. Zaczynam od środka, ponieważ będę chciała w zewnętrzny kącik nałożyć troszeczkę ciemniejszy kolor. I tutaj w makijażu glamour też bardzo ważna zasada, aby nie bać się malować tej dolnej powieki. Ona powinna być proporcjonalnie pomalowana do naszej górnej. Jeżeli dużo cieniowania się dzieje na górnej powiece i jest ono dosyć obszerne, szerokie, wysokie i tak dalej, to jak nałożymy tutaj cieniutką kreseczkę na dolnej powiece, no to będzie tutaj ta proporcja troszeczkę zaburzona. Więc ta dolna powieka również powinna być dosyć obszernie nałożona ku dołowi. Tutaj jak się uśmiechniecie, to widzicie miejsce takiego jakby delikatnego załamania. I to jest miejsce, do którego śmiało można nakładać cień. I wracam sobie do najciemniejszego Murky i zaznaczam nim zewnętrzny kącik. Zaczynam od okolicy jak najbliżej linii rzęs, a potem coraz bardziej delikatnie rozcieram. Chodzi o to, żeby ta linia rzęs była najbardziej intensywna. To dodaje naszym oczom wyrazistości i takiej intensywności właśnie. I później bardzo leciutkim naciskiem subtelnie rozcieram i łączę z górną powieką. Możemy sobie sięgnąć jeszcze po czysty pędzelek, żeby wszystko ładniutko rozetrzeć. I czymże byłby makijaż glamour bez błysku? No po prostu niczym, więc przechodzę do odcienia Charm i jego nakładam w wewnętrznym kąciku. I aplikuję tutaj na wewnętrzną część powieki już palcem, bo mi się po prostu nie chce machać pędzelkiem. I ten błysk, zwróćcie uwagę, również nakładam troszkę powyżej załamania powieki, żeby nie błyszczało się tylko tutaj taki malutki fragmencik mojej powieki ruchomej, tylko właśnie nawet na otwartym oku, żeby wciąż coś tam się na tej powiece działo. Jeśli chodzi o linię wodną, to możecie ją rozjaśnić beżową kredką bądź przyciemnić brązową czy czarną. Ja użyję sobie czarnej. I przechodzę do malowania kreski. To też nie jest taki nieodzowny element makijażu glamour, ale dosyć charakterystyczny. Dziś sobie zrobimy. Pokażę Wam również ten pędzelek w akcji, więc nabieram sobie żelowy eyeliner i maluję kreskę. Możecie również użyć cienia do powiek, cienia nałożonego na mokro, żeby efekt był bardziej miękki, jeżeli nie lubicie zbyt mocnych, intensywnych.
Kolejnym elementem makijażu glamour są rzęsy. Wyraziste, charakterystyczne, mocne rzęsy to jest taki właśnie charakterystyczny element makijażu glamour, więc warto z tego nie rezygnować. Jeżeli oczywiście nie przepadamy za przyklejaniem paska, albo nie umiemy po prostu przyklejać paska sztucznych rzęs, nie musimy. Wystarczy po prostu wtedy, że dokładnie wytuszujemy rzęsy, dobrze je podkręcimy i ja właśnie od tego sobie zacznę. Tutaj będę używała sobie takiej bardzo ciekawej zarodki marki Shu Uemura. Ta marka w ogóle specjalizuje się w produkowaniu zalotek, one są bardzo dobrej jakości i to jest model S i właśnie wygląda troszeczkę jak takie cążki do paznokci, ale ogromnym jej plusem jest to, że w zasadzie dotrze do wszystkich rzęs i pasuje do każdego kształtu oka. Przy takich zalotkach, które są tak mocno, wiecie, są szerokie i mocno jakby wygięte, nie do każdego kształtu oka po prostu one nam się wpasują, bo są oczy, które są bardziej płytko osadzone, są takie, które są głęboko osadzone, mniejsze i tam już ciężko jest po prostu tą zalotką dotrzeć. Ja sama nieraz miałam problem, żeby podkręcić rzęsy moich klientek, które malowałam, bo po prostu ta jest mało uniwersalna w swoim kształcie. A ta zalotka, czy masz oczy małe, czy duże, czy długie rzęsy, czy krótkie, ona dotrze wszędzie. Więc zacznę sobie od podkręcenia. U mnie na przykład jest problem, żeby podkręcić te same końcóweczki rzęs, bo one mi tak opadają do dołu. Tuszuję rzęsy ulubioną maskarą Extreme Volume Mascara od dr Ireny Eris. Ja zaczynam takim zygzakowatym ruchem i puszczam. Zygzak i puszczam, żeby dokładnie wytuszować podstawę. Rzęsy wytuszowane, przepięknie podkręcone, ale mam dla Was coś jeszcze. Chciałabym Wam pokazać dzisiaj absolutnie genialny model kępek, z którymi poradzą sobie nawet amatorzy, nawet osoby, które nigdy wcześniej nie kleiły kępek, albo osoby, które kleiły, ale zawsze było coś nie tak, coś tam nie leżało i miały bardzo, bardzo dużo różnych komplikacji związanych z klejeniem kępek. To te po prostu rozwiązują wszystkie Wasze problemy. To są kępki marki Ibra, model Kim Style i one charakteryzują się tym, że ich budowa nie jest tak jak w przypadku większości kępek w kształcie takiego, wiecie, takiej rozczapiżony, tylko one bardziej imitują takie rzęsy jakby już wytuszowane, czyli zwężają się ku górze zamiast rozszerzać. Tutaj zobaczcie, z bliska te rzęsy tutaj są używane, ponieważ jak je delikatnie ściągniemy, to możemy śmiało sobie użyć ich ponownie. Zobaczcie, że te rzęsy mają tak, po środku jeden taki główny panel, powiedzmy, czyli taką jakby kępkę sklejonych od tuszu rzęs, tak sobie wyobrażajmy, i po bokach takie delikatne jeszcze rzęski i dzięki temu fantastycznie wpasowują się w nasze wytuszowane już rzęsy. I w tym opakowaniu mam 3 różne długości, 8, 10 i 12 mm, więc jeżeli chcemy mieć dla własnego użytku po prostu taki zestaw na jakieś większe wyjścia, to śmiało można sobie kupić taki jeden zestaw i mamy kilka różnych długości, więc możemy sobie je modulować, wybierać, wiecie, czy chcemy dłuższe, krótsze, czy sobie tam, wiecie, wyciągać zewnętrzny kącik i tak dalej. Ale właśnie dzięki temu, że imitują nam już takie wytuszowane rzęsy, bardzo łatwo jest je wpasować w nasz makijaż, w nasze wytuszowane rzęsy. Jeżeli kiedykolwiek kleiliście kępki, to na pewno wiecie, że czasami jest je ciężko wpasować. Jeżeli wytuszujemy rzęsy i one nam się tak delikatnie, wiecie, posklejają, to później takie standardowe kępki w tym kształcie ciężko jest nam wpasować, bo tutaj mamy takie posklejane kępki, a tu nagle takie porozczapiżane. Ciężko je po prostu wpasować w nasz makijaż, jednym zdaniem. Zaczynam sobie od kleju Duo, który wykładam sobie na opakowanie. Tak będzie mi najłatwiej, wiecie, nabierać, moczyć, przyklejać nasze kępki. Kolejną rzeczą jest penseta, którą warto sobie na początku przetrzeć dokładnie, wiecie, w jakiś ręczniczek czy chusteczkę, żeby nie było na niej resztek jakiegoś kleju z poprzedniego przyklejania albo po prostu żadnych zabrudzeń, żeby te kępki łatwiej nam się przyklejały. I ostatnią rzeczą, której potrzebujemy, jest lusterko, jakieś takie, wiecie, ręczne, które przykładamy sobie pod brodę, tak aby widzieć nasze rzęsy od spodu. Biorę sobie jedną kępkę, jeżeli używamy pensety, bierzemy zawsze od spodu, od miejsca tego najgrubszego. Teraz łapiemy za końcówkę, moczymy w kleju i przyklejamy. I wybieramy sobie przy tych kępkach przestrzeń między kępkami naszych rzęs, można tak powiedzieć. Przykładamy i już. Mam nadzieję, że tak będzie dobrze widać. Biorę sobie kępkę i wybieram przestrzeń, w której jest taka, powiedzmy, luka. I w te luki właśnie próbuję wpasować sobie kępkę. Ciach. I one się przepięknie wtapiają, w ogóle ich nie widać.
Tutaj przykleiłam sobie 3 ósemki, teraz sięgam sobie po 10, 10 mm. Tutaj ósemki akurat są długości moich rzęs, więc pięknie by mi zagęściły, a jak chcę wydłużyć, no to właśnie 10, 12 będą ok. Lecimy sobie z 10. Ciach. I już. Kolejna 10. I ostatnia. Ciach. Tutaj przykleiłam 3 ósemki i 3 dziesiątki. Dla mnie spokojnie wystarczy. Oczywiście, jeżeli chcecie, możecie nałożyć ich więcej. Ja akurat lubię taki wyważony efekt. Więc ponownie biorę ósemkę, wybieram sobie jakąś lukę między moimi rzęsami i przyklejam. I jeszcze jedna. I jeszcze jedna. I teraz przechodzę do dziesiątek. Tu widzę jakąś małą lukę. Następnie tutaj. I w zewnętrznym kąciku. Tutaj coś nie mogę ułożyć, więc pomagam sobie palcami. O, teraz biorę pensetkę i próbuję przy nasadzie ścisnąć rzęsy, tak żeby te kępki przykleiły się lepiej do moich rzęs. Bardzo ważne, aby robić to takim krótkim ruchem, bo jak mocno ściśniemy, to czasami te kępki potrafią nam się przykleić do pensety i odkleić od rzęs, a tego nie chcemy, więc takim krótkim ruchem ciach, ciach i już. Tu widzę jeszcze jedną małą lukę, więc przykleję sobie jeszcze jedną 10. I rzęsy są przyklejone, zobaczcie, że prezentują się bardziej wyraziście, ale wciąż naturalnie i ładnie wpasowują się w mój kształt oka, w moje rzęsy, w mój makijaż, a nie są jakieś takie odklejone od rzeczywistości, jak często różne właśnie paski rzęs. I przechodzimy do makijażu. Tutaj nie chciałabym odciągać uwagi od oka, więc będą delikatne. Zaczynam sobie od konturówki Glam Shop i Miss Dolcellita odcień Diana. Taki lekki, jasny brąz. I sięgam sobie po szminkę Han Luxury Cashmere odcień 714 Desert Flower. Ostatnio mój taki odcień go to. Przepiękny, coś między nudem a różem. I tak się prezentuje, kochani, skończony makijaż użytkowy glamour. Mam nadzieję, że moje rady były dla Was przydatne, że może wyciągnęliście coś z tego odcinka dla siebie, może znaleźliście jakieś fajne kosmetyki lub akcesoria. Jeżeli tak, to koniecznie dajcie mi znać. Zachęcam Cię do zostawienia komentarza, łapki w górę i subskrypcji dla tego kanału po więcej inspiracji, pomysłów, wiedzy itd., itd. I no co, życzę Wam miłego dnia i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, do następnego. Hej!